Nocny Kochanek. Zespół założony w Polsce, a dokładniej w Skarżysku Kamiennej w województwie świętokrzyskim. Zespół gra od 2012 roku i funkcjonuje do dzisiaj. Gatunek, jaki grają, to heavy metal. A album, o którym sobie dzisiaj opowiemy, to Urwany Film. Album można kupić na stronie sklep.nocnykochanek.pl za 54,99 zł. Czy album jest warty swojej ceny? Czy kolejny album wydany przez ten zespół wyszedł dobrze? Czy ponowne śpiewanie o tym samym nie sprawiło u mnie znużenia? Cóż, zobaczymy. Witam serdecznie, z tej strony KRJ i witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dziś opowiem wam o moich wrażeniach z albumu muzycznego. Z albumu, o którym nie miałem pojęcia w sumie, że wychodzi, bo w tamtym czasie nie obserwowałem kompletnie, co się dzieje na rynku muzycznym, ale gdy tylko znajomy mnie poinformował o nowym utworze na ich kanale, to domyśliłem się, że szykuje się nowy album. Opowiedzmy sobie na początek jednak coś o zespole. Nocny Kochanek to zespół składający się z 5 członków i są to Artur Pochwała, basista, Arkadiusz Majstrak, gitarzysta, Robert Kazanowski, gitarzysta, Krzysztof Sokołowski, wokalista oraz Artur Żurek, perkusista. Ta piątka wydała album dokładnie 21 lutego 2025 roku i na płycie znajduje się 11 utworów i są to Co tu się odjebało? To właśnie heavy metal? Ile można pić? Będę ojcem? Szybszy od wytrysku? Wódeczka? Na własną rękę? Milf? Uber uwodziciel? Cycki kebab Amarena? Oraz Zanim nas dopadnie kac. W chwili, gdy wyszedł pierwszy utwór promujący nowy album, czyli Cycki Kebab Amarena, to przyznam, że miałem dość mieszane odczucie. Nie do końca byłem przekonany do tego utworu, ale stwierdziłem, okej, poczekam na kolejny. I jak wyszedł drugi z 4, czyli to właśnie heavy metal, to już było lepiej. Tekst bardziej zapadł mi w pamięć i bardziej czułem się zainteresowany. A potem znowu mi entuzjazm spadł, bo jak jeszcze Uber uwodziciel mi się w miarę podobał, tak Będę ojcem kompletnie nie przypadł mi do gustu i po ponad minucie wyłączyłem ten utwór, bo tak bardzo mi się nie spodobał. No i nadszedł w końcu wielki dzień, premiera albumu. Kilka osób ode mnie z roboty przesłuchało i odbiór ogólnie był całkiem dobry, a ja natomiast po pierwszym odsłuchaniu byłem naprawdę sceptyczny do całości. Jednakże staram się odsłuchać albumy kilka razy, bo czasem zmienia mi się opinia po kilkukrotnym odsłuchaniu. Nie brakuje tu charakterystycznych rzeczy, jeśli chodzi o zespół, czyli śpiewanie o koncertach, imprezach, alkoholu, seksie czy podtekstach seksualnych. To, co w sumie wyróżnia ten album od pozostałych, to to, że cały album to jedna historia i najlepiej go odsłuchiwać w całości, bo wówczas słuchamy historii, która jest pełna niespodzianek. Sam zespół zorganizował pokaz w kinach, gdzie widzowie mogli obejrzeć w pełni wyreżyserowany album z kilkoma aktorami i występuje tam chociażby popularny polski aktor Tomasz Karolak. I ja sam na pokazie nie byłem, wolałem poczekać, aby móc go obejrzeć na YouTubie i to zrobiłem i przyznam, że bawiłem się przy nim naprawdę dobrze, bo jest to całkiem niezła komedia. W ciągu bodajże jednego dnia nasz bohater stwierdził, że przestaje pić, potem się dowiedział, że zostanie ojcem, czy że natknął się na bardzo pociągającą mamuśkę, z którą postanowił się zabawić. W pewnym momencie podczas zabaw ktoś wszedł do mieszkania i jejku, no nie spodziewał się nasz bohater, kto to przyszedł. Nie będę jednak wam psuł niespodzianki i polecam wam to odsłuchać. Wracając do samej muzyki i wokalu. Ogólnie muzycznie nie czuję, że usłyszałem cokolwiek nowego. I w sumie nie ma w tym nic złego, bo lubię ich brzmienie, więc tak naprawdę dostałem to, czego chciałem, czyli coś podobnego lub dokładnie to samo. Riffy bywają naprawdę solidne i szybkie i chociażby uwielbiam początek utworu Szybszy od wytrysku. Teksty jak zwykle są dla mnie proste, ale i dość chwytliwe, przez co obstawiam ponownie zaangażują mocno publiczność podczas koncertów i tu oddaję im za to solidny szacunek, bo wiedzą jak sprawić, by widzowie się doskonale bawili i razem z zespołem mogli śpiewać, a że słowa nie są skomplikowane, to łatwo je zapamiętać. Mam jednak pewien problem z tym albumem, a mianowicie to, że aż 3 utwory są dla mnie średnie lub wręcz mi się nie podobają i świadomie je omijam, co jest dość sporym wynikiem, bo zazwyczaj aby jeden utwór, ewentualnie 2 mi się nie podobają z jakiegoś albumu, a tu jest ich aż 3. Po pierwsze,
Ile można pić? Nie mam nic do spokojniejszych początków i do tego, by utwór dopiero po chwili się rozwinął, ale jakoś mnie ten utwór nie przekonał do siebie. W ogóle nie mogę wtrącić tekstu do głowy i jakiś mętny jest dla mnie. Po drugie, będę ojcem. Pamiętam, że jak odsłuchałem go pierwszy raz, to wysłuchałem z minutę i wyłączyłem, bo w ogóle mi się nie spodobał. Mimo że melodyjnie jest spoko, to tekst dla mnie jest po prostu średni. Jedynie refren w miarę pamiętam. Ostatni to na własną rękę. W przypadku tego utworu to po prostu czuję, że jest to Zapchaj dziura i ten utwór dla mnie mógłby się na albumie nie znaleźć i nie byłoby mi go szkoda. Jest po prostu byle jaki. Te 3 utwory, szczerze powiedziawszy, wywaliłbym z płyty i wówczas lepiej by mi się całości słuchało, ale no każdy ma swój gust, prawda? Bo reszta utworów jest dla mnie naprawdę solidna. Czuję, że zarówno słucham cały czas tego samego kochanka co od lat, ale zarazem jest to coś nowego. Jakieś nowe riffy, jakieś nowe popisy wokalne i nowe teksty, które składają się w jedną całość jako historia. Mimo moich obaw na początku, to wyszedł całkiem niezły album. Nie jest zły, ale też nie jest na dychę. Okej, przejdźmy do mojej ulubionej trójcy oraz najmniej ulubionego utworu. Do ulubionej trójcy należą Co tu się odjebało, Szybszy od wytrysku oraz to właśnie heavy metal. Te 3 utwory są dla mnie naprawdę solidnymi metalowymi kawałkami i ogromnie lubię je słuchać, zwłaszcza pierwszy z podanych utworów. Utwór, który najmniej mi się podobał, to Na własną rękę, czyli utwór, który najbardziej zasługuje na wywalenie z płyty według mnie, bo ani trochę mi się nie spodobał. Także cały album wyszedł całkiem dobrze. Czy jest moim ulubionym albumem z ich dyskografii? Nie. Czy odkąd wyszedł słucham go prawie codziennie? Tak. Są utwory, które naprawdę mi się podobają i mógłbym ich słuchać codziennie, ale zawiodłem się, bo pojawiło się sporo utworów, które są dla mnie nijakie. Jednakże słuchając albumu w całości, aż tak tego nie odczuwam i odpalając to od początku do końca czuję satysfakcję. Ostatnie sekundy do końca albumu, a ja uśmiechnięty, więc ja jestem zadowolony. Polecam wam odsłuchać ten album, a przy okazji obejrzeć film, który stworzyli, bo wówczas usłyszycie nie tylko całkiem niezłe utwory, to przy okazji się trochę pośmiejecie. Także to tyle. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego słuchania. I czas na krótkie fragmenty utworów z tego albumu. Co tu się stało? Co tu się odjebało? Skąd tutaj wziąłem się? Pamiętam, magia pędza wiary, diabły i szatany. To właśnie heavy metal. Ile można pić? Już od wódki się odchodzi. Ile można pić? Nawet kiedy będę ojcem, czy gotowy na to jestem? Będę ojcem, trzeba było myśleć wcześniej. Wciąż myślę, bije się z myślami. Czy tamtej nocy popełniłem błąd? Wódeczka, z kieliszka najlepsza wódeczka, albo i z kubeczka wódeczka. Dzień kurczy się, ja raczej nie. Stwardniałem tak, że się przelękłem. Brałem ją, ona mnie, miałem lat dużo mniej, lecz to nieważne był. Ten numer urodził mnie. Ten numer urodził mnie. Cycki, kebab, amarena. Cycki, kebab, amarena. Zanim noc się skończy, nie marnujmy chwili. Jakby głupio było, gdybyśmy się nie... No hej, chciałbym was zaprosić serdecznie do linków znajdujących się w opisie. Przede wszystkim do mojego kanału na Twitchu oraz do mojego serwera na Discordzie. Serdecznie zapraszam i pa!